Witam wszystkich na porannym wyjściu. Mamy 4:18. Idziemy sobie popolować na jelenie, dziki, może rogacze, może lisy. Jak wjechaliśmy w łowisko, to wszystko słychać. Wszystko słychać. Kabel jest od nas niedaleko, także może będziemy się słyszeć. Także idziemy polować. Chodź. Dashbur, witam Was z łowiska, z ambony. Akurat z tej ambony, z której udało nam się upolować z Michałem w trakcie podchodu. Głupio brzmi, nie? Ale z tej ambony, z której w trakcie podchodu udało nam się upolować łanie w 2. roku życia. Ale postanowiłem, że zasiądę tutaj, bo to w dalszym ciągu jest bardzo dobre miejsce na zajście zwierzyny. Będę się rozglądał, siedzę sobie na plecaku, moi drodzy, na plecaku, bo deska, która jest tutaj, chyba opowiadałem w jednym z poprzednich odcinków, została przeze mnie przytargana nam ze zwyżki, dlatego że u nas jest jakiś niewdzięczny człowiek, który nam kradnie deski z siedzisk. Więc teraz już zabezpieczamy, uprzedzając wasze komentarze, zabezpieczamy po prostu deski poprzez dobicie łaty do góry, ale tu jeszcze nie zdążyłem tego zrobić i ta deska jest za długa, więc już idąc na tą ambonę, postanowiłem, że wezmę plecak z siedziskiem. Sobie można będzie spokojnie usiąść, nagrywać materiał dla Was, kamera w statywie, a ja w miarę wygodnie siedzę i będzie można oddać w miarę wygodny strzał. Natomiast czy mi się to wszystko uda nagrać, no to jak sami widzieliście, jak te jelenie nam przechodziły, to są takie wizurki tylko, więc tego nie obiecuję, jeżeli będzie taka opcja. Ale jak coś nam tu będzie wracać z pól, to może się uda upolować, ale najważniejsze co nagrać. Mariusz z Michałem są na sąsiednim rewirze, na tamtym. W sumie do granicy ja rewiru mam 250-300 metrów, a oni są jeszcze 500-600 metrów w dole, no takie, w fajnym miejscu. Tam też spodziewamy się zejścia zwierzyny. Więc za mną widzicie jest las i ta zwierzyna z tych pól, z łąk, ogólnie z pól przede wszystkim, ciągnie do tego lasu. Tutaj łąki są skoszone, zmulczowane, nie skoszone. Chociaż nie wiem, powiem, gdyby były skoszone, baloty zrobione i balotów nie ma. No ale jest już coś chodzi po lesie z tyłu. Trawa jest niziutka, więc pikabelu. Ona jeszcze trochę odbija, ale patrząc na pory roku, mamy drugą połowę lipca, więc ta wegetacja już powoli układa się do jesieni. Więc nie będą już takie trawy jak majowo-czerwcowe, ale u nas cały czas pada deszcz. Słuchajcie, znowu wczoraj coś tam padało. Dzisiaj ma być bez deszczu, jutro bez deszczu, a pojutrze znów ma padać. Żniwa jeszcze nie wystartowały, a jest dzisiaj 15 czy 16, słuchajcie, bo wam nie mogę powiedzieć. 16. Żniwa jeszcze nie wystartowały, tak na dobre. Gdzieś tam już zaczęli rzepaki próbować delikatnie i jęczmienie, ale to jeszcze nie jest to. No i co? Polujemy dzisiaj na jeleń, łania w 2. roku życia, dzik, drapieżnik, ewentualny ciekawy, fajny rogacz. Tak, ja z zasiadki, chłopaki na początku z zasiadki, a później z podchodu, więc się gdzieś tam spotkamy. Jedyne co, to nie wziąłem z autotelefonów, więc nie mam kontaktu z nimi, ale trudno. Ja tu siedzę przynajmniej do godziny, jest po 4, więc siedzę tutaj do godziny za 15:06, to przynajmniej tutaj będę siedział. 6 i auto mam daleko, z tyłu w lesie i później sobie powoli gdzieś tam zejdziemy. Także jak coś tutaj się zacznie dziać, to ja do Was automatycznie wracam. Muszę rozglądać w każdą stronę, absolutnie w każdą stronę, ale czekamy, może jakieś dziki się pokażą. Trzymajcie kciuki.
Słuchaj, w tym pędzie, w tym wszystkim rano wstałem, Kamil, szybko, żeby was myszkę wziąć, to ja wziąłem gwizdek na psa. Może coś przyjdzie na gwizdę. Słuchajcie, zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Druga połowa lipca i ptaki w ogóle już nie śpiewają. Totalna cisza jest. Nie słyszałem jeszcze ani jednego ptaszka, żeby gdzieś odezwał się. To świadczy o jednym. Łąki pokoszone, zaczynają się żniwa. Słuchajcie, idzie jesień. Jest to zauważalne bardzo. Jeszcze początkiem lipca, jak kręciliśmy dla was materiały rano na świecie, to jeszcze dało się gdzieś tam z tyłu usłyszeć w plenerze śpiew ptaków. Teraz już niestety tego nie ma. Ciepło jest dzisiaj. Też wam powiem, że nie wiem, nie zerknąłem na termometr w aucie, jak jechaliśmy, ale myślę, że jest ciepło. Także później, jak się zrobi już widno, to wam pokażę, jaki mam fajny widok. Ale spokojnie, bo teraz jest ten czas, kiedy się już jakiegoś dzika można tutaj schodzącego spodziewać. Lubię to miejsce, lubię tą porę roku i tutaj naprawdę dzisiaj już zaprało dużo. Pogoda super, wiatr mamy idealny, pokoszone łąki. Także ocena zwierzyny przed strzałem, szczególnie dzików, jeżeli te trawy są skoszone i one gdzieś tutaj muszą tędy się przejść do lasu, będzie ułatwiona. Dużo ułatwiona, bo będzie widać linię brzucha. Dobra, kończę i polujemy. Czekamy, co się będzie działo. Patrzymy. Pole obserwacji jest duże. Tylko coś zwierzyna nie widać, coś chyba żeśmy za późno przyszli chyba. Albo jeszcze czas jest. Ja też nic nie widzę. Spróbujemy zawabić rokacza. W ogóle czy coś zalekuje. Słuchajcie, przyjechała cała watacha dzików. Tą luką, ale biegiem. Nie wiem, co się stało. Nie zdążyłem nawet kamery włączyć. O, następne. Patrzcie, jadą, ale się nawet nie zatrzymują. O. Muchę połknąłem. Nie wiem, co się dzieje. Że one idą jak petardy. O. Widać, że są to lochy z małymi. Schodzą, ale schodzą jak pociski.
Ja nie wiem, co się stało, że one poszły. W ogóle no bardzo, bardzo szybko zeszły te dziki. Niewyobrażalnie. Patrz. Nie wyłączam specjalnie. O kurczę, jaki... Jak na zbiorówce. O, tutaj idą bliżej, czekajcie. Tutaj. No, one biegną. Widzieliście? No, widzieliście, czemu dziś nie widzieć. Przejechała nam cała watacha dzików. Nie zdążyłem włączyć kamery na te pierwsze, które szły. Ale było ich tam dużo. A głównie lochy z małymi. Ale myślę, że były tam przelatki. Przynajmniej 3-4 na pewno były przelatki. Natomiast miałem je w tej wizurce. Natomiast normalnie dziki jak tu schodzą, to sobie idą powoli. A czemu one dzisiaj szły jak torpedy, to nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem dlaczego się tak stało, że one przebiegły. Być może odpowiedź być może znam, tak? Ponieważ jak widzieliście w poprzednim odcinku, co tu się nagrało, to właśnie tutaj się nagrało. Tutaj, o tu. I być może on gdzieś tu chodzi sobie i one są takie elektryczne. Natomiast no przesadziły tą łąkę, już są w lesie. Już trzeba, o tych dzikach trzeba zapomnieć. Być może to nie są jedyne dziki, które nam tutaj będą schodzić. Być może nie jest to jedyna zwierzyna, ale jest godzina, słuchajcie, punkt 5. Punkt 5 rano watacha sobie wróciła. W stronę, no jeszcze może nie jest w dziennej ostoi, ale gdzieś już ciągnie do dziennej ostoi. No ale jestem zszokowany, że one przeszły jak torpedy po prostu. Normalnie to one sobie idą powoli i znając to łowisko, uważam, że znamy bardzo dobrze, to one idą bliżej. One nie idą tam do środka łąki, tylko idą tutaj. Tu mają taki weksel, dużo bliżej. No niestety, przeszły, poszły i nie ma. No ale później wam powiem, w jaki sposób lokalizować sobie miejsce, gdzie zwierzyna schodzi i na co zwrócić uwagę i co do tego wykorzystać. A tymczasem, no nic. Ustawiłem to, przysłuchajcie, miałem takiego niucha przynajmniej, że ustawiłem kamerę w tamtą stronę i ona była w gotowości, tylko zanim zobaczyłem te pierwsze dziki, zanim włączyłem ją, no to przeszło chyba z 5. Takim tempem. No nic, poczekam. Zobaczymy. Nóż widelec się coś tu jeszcze będzie chciało przejść, ale liczę na to, że przejdzie spokojniejszym tempem. Jelenie to żeśmy mieli, jak żeśmy tutaj szli. To były jelenie. Żeśmy jelenie rozgonili. A, może jeszcze przyjdą. Pokręcą się i zrobią kółeczko i przyjdą. No. A tak to dzików nie widać. Rogaczy też nie widać, a jeszcze nie ta pora na rogaczy. Pogoda piękna. No, można siedzieć. Temperatura idealna.
do temperatury w dniu. Jest 30 coś. Wczoraj wieczorem mi 28 pokazało. Nie ma życia w takiej temperaturze. Przynajmniej u nas. Czekaj, co tam Kamilę. Jako dość cicho. Mówił, że mamy wymyślić nagrody na 50 000 subskrypcji. Także my się naradzimy i wrócimy zaraz. A masz widelec, nie? No. Kto nie próbuje to. No i słuchajcie, słońce już wyszło. Można już usłyszeć ptaki. Wiosną to one śpiewają do wschodu słońca intensywnie. Później jak już słońce wzejdzie, to jest tak zwany szabas. One na chwilkę milkną. Jest to też znacząca, bardzo ważna część tokowiska cietrzewi. W momencie, kiedy słońce pokazuje się, zapada na tokowisku cietrzewi szabas. Tokowisko milknie na chwilę, by ruszyć ze zdwojoną siłą. I tak sobie tutaj siedzę na ambonie i już tam można wychwycić pojedyncze śpiewy ptaków. Najwięcej słychać dzięcioła zielonego, ale powiem wam, że to nie jest to, co w maju, nie? To jak ktoś poluje dużo rankami, no to wie, o czym mówię. Ale tak a propos właśnie tropienia zwierzyny, poznawania łowiska, wyboru dobrego miejsca dla myśliwego na zasiadkę, żeby obejrzeć zwierzynę, zobaczyć, żeby wybrać, wyselekcjonować, no jest nieodzownym jest to, żeby znać swój teren, swój obwód, gdzie się poluje. Posłuchajcie, tak jak te dziki przeszły, to jest miejsce, gdzie ja tu poluję kilkanaście lat. I one tutaj prawie zawsze wracają dziki. To nie jest to, że to jest wybrane miejsce przypadkowo. Można sobie w tym bardzo efektywnie pomóc. Poprzez przede wszystkim są jakby 3 takie aspekty, które ja uważam za bardzo ważne. Pierwszy, znajomość terenu. Drugi, bardzo ważny, bycie w tym terenie. No niestety z domu, z mieszkania, nie wiem, z miejsca odległego, jak was tutaj nawet nie ma, nawet nie musi to być odległe miejsce, ale jeżeli nie ma was w tym terenie, to nie jesteście w stanie stwierdzić, czy coś tutaj chodzi, czy nie. Więc mamy tropy, mamy ślady. Można, z racji tego, że ja bywam w łowisku często, ja mniej więcej wiem, co gdzie chodzi. Ja już po tropach widzę, że tutaj te weksle są uczęszczane, tą wagą głównie chodzą jelenie, tą chodzą daniele, tutaj widać dużo tropów i śladów dziczych. Natomiast taką wisienką na torcie, takim urządzeniem koguta, nawet teraz się Bażant odezwał, nie wiem, czy będzie go słychać, ale gdzieś daleko się odezwał. Takim urządzeniem, które wam naprawdę potrafi pomóc, jest fotopułapka. I ja sam lubię fotopułapki, lubię je wieszać, robię to z dzieciakami moimi. Jak śledzicie kanał, to wiecie. Natomiast sprawia mi mega frajdę samo przeglądanie nagrań z fotopułapki. Co tam się nagrało, jaka zwierzyna. No czasami to nigdy się nie spodziewam jakiegoś zwierza w danym miejscu, aż tu nagle ściągam taką fotopułapkę po 2-3 tygodniach i przeglądam sobie, no to no czasami się można zdziwić. I tutaj akurat powiesiliśmy, jest odcinek na kanale, taki kręciłem z telefonu, przyjechaliśmy z Kornelką i Staszkiem, rozwiesiliśmy 3 i widziałem, że te dziki tutaj schodzą. Jak widzieliście, to fotopułapki, jak kto nie widział, to odsyłam was do tego materiału. Fotopułapki wieszaliśmy na wekslach, typowo na wekslach, co spowodowało to, że widzieliśmy dokładnie, co schodzi, ale jeszcze jedna rzecz, bardzo ważna. Macie fotopułapkę, oczywiście trzeba sobie ją tam ustawić, to zobaczycie, o której godzinie ta zwierzyna przechodzi i przede wszystkim, czy jest powtarzalna, czy ona wraca mniej więcej. To nie chodzi o to, żeby one ze stoperem na biegu czy na badylu chodziły,
ale mniej więcej zobaczycie, że na przykład ja tutaj na fotopułapce, która wisiała na wekslu tym dziczym, które te dziki przeszły, tylko że one przeszły nam jakby samym środkiem dużej łąki, a one z reguły szły tutaj bliżej, tylko jak widzieliście, one były elektryczne, one szły jak torpedy, nie wiem dlaczego, natomiast powiesiłem na wekslu i ona sobie wisiała i one były praktycznie codziennie między godziną 4:20 a 5:10. Codziennie ta watacha dzików mi się nagrywała. I dzięki temu byłem świadomy tego, że te dziki tędy wracają. I jak ktoś nie ma fotopułapki, to was namawiam do tego, żebyście sobie taką fotopułapkę założyli. Bo naprawdę daje to bardzo dużo frajdy. Bardzo dużo. Ona nie musi być fotopułapką, na przykład, która wysyła zdjęcia. Taka, która wysyła, jest świetna, bo wy widzicie na bieżąco, co się dzieje. Natomiast jeżeli nie macie takiej, to załóżcie na wekslach, nie na nęciskach, bo dużo osób zakłada na nęcisko i później patrzy, co tam przychodzi. Jak już wie, to jedzie i siada i strzela. Ale załóżcie sobie na wekslach, które wy znacie i zobaczcie, zostawcie ją tam na 2-3 tygodnie i zobaczcie sami, co tymi ścieżkami, że tak powiem, się przechadza. Słuchajcie, pokażę wam jeszcze miejsce. Wypnę kamerę ze statywu, jakie dzisiaj mieliśmy. Uważam, że fajne. Ja tutaj lubię siadać rano. Ja to miejsce uwielbiam. Ambonę, którą postawiłem tutaj, na której siedzimy, postawiłem ją po to, że głównie na polowania poranne. No i jak widzieliście, miejsce się sprawdza. Natomiast tak naprawdę ono się sprawdza wtedy, kiedy te łąki są pokoszone. Akurat trafiliśmy na moment, kiedy łąki są pokoszone, no i te dziki było ładnie widać. Natomiast później sobie zejdę na dół jeszcze, zobaczę, bo tutaj polujemy w terenie, nie jesteśmy jakby w górach, ale jesteśmy w terenie podgórskim. Obwody górskie są za moimi plecami, natomiast tu jest mocno pofałdowany teren i zobaczę, jak daleko te łąki zostały pokoszone. Bo to jest idealne miejsce, żeby odwiedzić je tutaj z wabikiem, z piskiem myszy wieczorem na drapieżniki. I może tak dzisiaj zrobię. Ale to na pewno nie w tym odcinku. Także wypnę kamerę, pokażę wam. No i sam jestem bardzo ciekawy, co u Michała i u Mariusza, bo jest tam kompletna cisza. Nie strzału nie było z ich strony. Nie wiem, co widzieli. Myślę, że oni mieli zupełnie inne miejsce. Mieli przedpole ogromne. Tam na pewno zwierza nagrali na 100%. Natomiast chyba nie udało im się nic wybrać, chociaż oni jeszcze polują. Mariusz troszeczkę za rogaczem pochodzi jeszcze z Michałem. I oni są jakby w miejscu, gdzie mają większe szanse zdecydowanie na jelenie niż my dzisiaj. Chociaż tutaj też jelenie oczywiście chodzą, ale uważam, że tam, gdzie oni poszli, szansa na spotkanie jeleni jest większa niż tutaj. Pokażę wam, jak to wygląda. Są pola i tutaj mamy łąki wykoszone. Tam sobie te dziczki przeszły. I tu mamy dalszy ciąg łąk, które ciągną się do dołu. No i co, i mamy pomysł na nagrodę? Na nagrodę 50 000 subskrypcji? No. Czekaj jeszcze chwileczkę. Pomyślimy. A teraz schodzimy z ambony, bo posiedzieliśmy i trochę za późno, żeśmy przyszli na tą ambonę, żeby posiedzieć. Patrzymy w koło. Nic się nie dzieje. Idziemy tam, gdzie psy ujadają. Może coś tam jest, nie? Idziemy tam pochodzić, zobaczymy. Ale czekaj, ale do nagrody, no to ja mam pomysł, żeby pastorał minister. Dodatkowo. Bo jest fotopułapka od Kamila, a od nas pastorał minister. Poczekaj, jeszcze nie wiem. A, no dobra. Muszę się zastanowić. To jeszcze ostatecznie trzeba poczekać. Co? Ślimak. Proszę. Ślimak.
żeby oko tak nie oddaj. No. Lato, rano, wcześnie, piękna pogoda, a tu już zwierzyna poszła spać po nocnych skackach. Chyba Kamil jedzie, co nie? Chyba go słychać, nie? Spalił swojego potwora. Więc jak sami widzicie, miejsce fajne, ale dzisiaj dziki były w wersji ekspres. Także tam dalej, tak jak te dziki szły, były stara zwyżka. Nie wiem, ta zwyżka ma lat. Myślę, że z 50 to ma na pewno, już tam nikt na nią nie wchodzi. Ale one wszystkie na tą sosnę idą. Jest tak zwana wysiadka na sośnie. I tam trzeba będzie coś pomyśleć i odbudować tą wysiadkę. Tylko że kręcenie materiałów z wysiadki dla mnie słabe, dlatego że nie mam jak tej kamery ustawić. W wysiadce się z reguły siedzi samemu, dlatego wolę na ambonie, bo jak mam kamerę w statywie, no to mogę Wam dużo więcej pokazać. Dobra, zejdę sobie na dół, zobaczę co się dzieje i powoli spacerkiem pójdziemy w stronę auta. Kamerę nie będę chował do plecaka, statyw wrzucę do plecaka, tylko kamerę wrzucę do kieszeni. Jakby coś jeszcze oczywiście pokazało, to wam to nagram. Natomiast jako ciekawostkę Wam powiem, że rozważam dosyć intensywnie zakup kamery na lunetę, bo mi wtedy łatwiej samemu nagrywać, tak? Mogę tak naprawdę nie brać już tego Soniaka, którym nagrywam teraz, tylko wziąć sobie GoPro, a sam moment strzału, to co Was interesuje najbardziej, może nie wszystkich, ale jest wielu widzów, którzy lubią ten moment strzału, to spróbujemy nagrywać z kamery na lunecie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, a tymczasem schodzę na dół, zobaczę, jak daleko i łąki zostały skoszone, bo tutaj mamy cały pas łąk. Tu jest taki naprawdę taki miejsce, gdzie te łąki się ciągną hektarami. Także chyba się już widzimy, jak dojdę do Mariusza, bo telefonu nie mam, jak wam mówiłem, został w samochodzie. Także do zobaczenia później. Pochodziliśmy z Michałem i żeśmy zdecydowali, że nagrodą w konkursie na 50 000 subskrypcji w podziękowaniu będzie pastorał minister. A jaka będzie forma uzyskania takiego pastorału? No to będzie w kolejnej części, ale na pewno będzie nietuzinkowo. Kamil mówił, że na urlopie wymyśli, także Ale niech myśli. Będzie mieć dużo czasu. Pomysł w wstępie, żeśmy z Michałem opracowali. No jak tam, Mariuszek? No u nas tak mizernie jest, nie? Za późno, żeśmy przyszli. Musimy za godzinę wcześniej. Bo Po tak co? to. To przecież to ciemno jeszcze jest godzina wcześniej. Coś... No ale słuchaj, siedzisz, już zapach, już przewiany. Aha. No. To teraz, a potem jak żeśmy przyszli, no to co? Jak to się mówi, żeśmy nas nasmrodzili i już koniec. No widzisz, u mnie dziki były. Dużo dzików było. Nie wiem, ile ich było. Ktoś chce, to niech policzy. 10? Więcej. Tylko trzeba tam dodać jeszcze 5, które nie zdążyłem kamery włączyć. Zanim się ustawiłem, zanim co, to już 4 albo 5 na pewno przeszły. No i było tych dzików sporo, ale one szły tempem ekspresowym. Były i przelatki, ale głównie lochy z małymi. Aha. No, ale przelatki też były. Natomiast nie wiedziałem, czy mam nagrywać, czy mam przez lornetkę patrzeć, czy mam strzelać. No. Nie było, byłem sam, nie było Michała. No to tak wyszło, jak wyszło.
Ale słuchaj, no wiesz, że tam 10 sierpnia mamy imprezę Dzikowców. w Dzikowcu, tak jest. I impreza, dużo powiedziane. Piknik też dużo powiedziane. Będzie grill, będzie można się Spotkanie naukowe. Spotkanie naukowe. Jak ty to wymyśliłeś? Spotkanie naukowe. Mamy spotkanie naukowe. Nauka będzie dotyczyła elektrooptyki. Będzie można postrzelać na strzelnicy. Ktoś będzie miał ochotę, niech sobie weźmie boka, niech weźmie sobie amunicję. Jak będzie chciał broń kulową, to również. Krystian powiedział, że będzie miał raczej wolne. To jak ktoś będzie chciał przestrzelać broń, to może od razu sprawdzić stan techniczny, przestrzelać i ewentualne zaświadczenie wydać. Więc będzie, no tak zrobimy. Kilka osób się już zapisało, więc zapraszamy Was na 10 sierpnia, na sobotę. Mniej więcej od godziny 10. Strzelnica fajnie położona, słuchajcie, między górami. Ja ją bardzo lubię. Bardzo często tam wczoraj byłem. I powiem Wam, że robimy tam, no jest mała impreza, tam powiedzmy to nie będzie impreza na kilkaset osób, ale zapraszamy. Ty będziesz? Tak. Dobrze, no i się cieszę. Jest jaskinia, jako ciekawostkę Wam powiem. Termo możemy przetestować w jaskini. Tam jest potężna jaskinia w środku. Wodna? Nie, no jaka wodna jaskinia, normalna jaskinia. No, w każdym bądź razie będziemy mogli na nietoperzach sobie przetestować. O, No, o kurde. no. One mają wściekliznę. Już tam mają wściekliznę. No, co ty- Nie wszystkie. no. W każdym bądź razie tak to wygląda. No i co? Myślę, że powoli będziemy kończyć. A, jeszcze jedną rzecz chciałem Wam powiedzieć. Od naszego kolegi z Dusznik Piotrka syn już jest na stażu, czy nie? Nie mam tej wiedzy. Nie masz tej wiedzy. Ja też nie, ale chyba jest i on sobie prowadzi na Facebooku taką stronę Łowiecki Styl. Jakby ktoś nie miał pomysłu na zakupy, to Was odsyłam do niego. Mi się inicjatywa podoba, bo chłopak młody, obrotny, więc założył tam głównie koszulki, bluzy, takie tematy. T-shirty. Tak, t-shirty, ale fajne, ciekawe. Więc z racji tego, że jest to, z tego to ja Ci mówię, ale ja też nie jestem tej wiedzy pewny, ale jest chyba na stażu. Co się stało? Dziki. A, dziki, tak. Słuchajcie, także młody chłopak jest u nas na stażu i sobie powiedzmy, otworzył taką dodatkową gałąź dochodu, a że produkty fajne, to zajrzyjcie tam na stronę ma tylko na Facebooku, ale myślę, że mu się to niedługo zmieni i otworzy swoją, a link do Facebooka zostawimy Wam pod odcinkiem. No i co? Jaki jest plan dalszego działania? Ty masz urlop. Dalszy plan działania jest taki, że my tu z Michałem żeśmy zaproponowali nagrodę z okazji 50 000 subskrypcji. Ojejku. No i konkurs masz wymyśleć Ty. No, nie że... Wstępnie żeśmy powiedzieli, ale Ale- później później będzie. Tak? Tak, tak. Czytajcie, oglądajcie, śledźcie. Będzie coś. No bo ja Was zostawiłem samych, ja nie wiem, co byście tam nagrali. Obejrzysz odcinek, to zobaczysz. No właśnie, to będę musiał zrobić. No dobrze. Kiedy Ty wyjeżdżasz? Ja w sobotę. W sobotę, okej. A Ty? Pojutrze, w czwartek. Zaś wyjazd. Zaś wyjazd. To co, jeszcze dzisiaj może nie wiem, czy mi się będzie chciało, ale musimy jeszcze wyskoczyć, coś tam ponagrywać. Może byśmy dokończyli te dziki. Nie. Już nic nie będziemy dokończyć, ja już tam nie będę chodził. 3 razy byłem, dziękuję bardzo. 4. 4, no. Nie. Raz nas zmoczyło, nie, nic nie będziemy, nic nie dokończamy. Trochę łąki pokosili. Kombajny wczoraj wyjechały na rzepaki, więc widziałem, że u nas też zaczęli rzepaki kosić. Więc chyba dobry czas na polowanie na drapieżniki. Więc zobaczę, jak będzie się dzień układał. Słuchajcie, 7 rano. No to 7 rano. No. Po południu szybko skoczę w obiadę. Zobaczę, czy coś tam ścierniska się odsłoniły i do Ciebie zadzwonię. Także wieczorem coś może zobaczymy. Tak, wieczorem coś może zobaczymy. Przyatakuję. Potrzymam kamerę. Może poszczelasz, ja potrzymam. Zobaczymy. To. No, w każdym bądź razie może jakieś dziki, ale to jeszcze za dużo zboża stoi, ale na pojedynczych ścierniskach zawsze można drapieżniki spotkać. To co? My żeśmy widzieli z Michałem lisa, ale to nie był lis. To był niedolisek. Niedolisek, czyli lis, młody lis. Młody, ale młodziutki był. Mhm. No i co? I są jenoty. Jenoty też biegają. Też rzucają się w oko. Tak, na fotopułapce mi się ponagrywało.
Dobra, także w każdym bądź razie widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia i dasz bór. Dasz Bóg.